Znasz to uczucie, że czujesz się świetnie, jedziesz na fali cały tydzień, czujesz się bardzo pewny siebie lub pewna siebie, wszystko ci idzie i wierzysz w to, że masz wiele możliwości i że po prostu to życie ma sens. Gdzieś ta pewność siebie dodaje ci po prostu skrzydeł. Ale przychodzi jakaś jedna kłótnia w domu, albo jedna uwaga od szefa, albo jakiś SMS od koleżanki, gdzie to wszystko się po prostu rozsypuje trochę jak domek z kart. I masz wrażenie, że cała ta pewność i cała ta praca, którą wkładasz, by poczuć swoją wartość i ważność, no po prostu legła i zniknęła. Po prostu jakby ktoś przekuł jakiś balonik, no i nie ma nic. I to jest takie przykre uczucie, bo nie dość, że po prostu się czujesz źle, to jeszcze zaczynasz wątpić w to, że twoje starania, czy twoja praca nad sobą, rozwój osobisty, no, że jest jakiś trwały. Że wystarczyła jedna rozmowa, żeby to się jakoś tak rozpadło. No więc jest ku temu powód. Bardzo często tą pewność siebie budujemy gdzieś bardzo mocno, zakotwiczamy na czynnikach zewnętrznych. I wtedy właśnie wystarczy, że czynniki zewnętrzne są świetne, no to się czujesz świetnie. Ale niech właśnie przyjdzie taka jakaś, nie wiem, złośliwa uwaga, albo porażka, albo twój błąd. Oczywiście każdy popełnia błąd, więc każdemu to się może zdarzyć. I co wtedy? No właśnie wtedy ta pewność siebie gdzieś też się mocno potrafi zachwiać. Dlatego dzisiaj opowiem ci o 2 rzeczach, które są super istotne, żeby twoja pewność siebie i twoje poczucie własnej ważności i wartości było bardziej niezachwiane. Było bardziej osadzone wewnątrz, nawet jeżeli na zewnątrz coś się dzieje nie tak. Przechodzimy do meritum. Punkt numer 1. Buduj zaufanie do swojej zdolności radzenia sobie, a nie do zdolności wygrywania. No i od razu sobie coś przewracamy. Przewracamy tą monetę troszeczkę do góry nogami, ponieważ bardzo często w budowaniu pewności siebie, czy poczuciu takim, że jestem sprawczy, jestem zaradny, jestem wartościowa i ważna, mówimy sobie gdzieś, być może werbalnie, a może po prostu nieświadomie sobie przekazujemy taki przekaz, że ja nie mogę popełnić błędu i złe rzeczy muszą mnie omijać, a właściwie to ja się uczę właśnie omijania, taki slalom wieczny. Czyli wtedy, kiedy już nie przydarzy mi się ten błąd, kiedy będę w stanie uniknąć każdej kłótni, konfrontacji przykrej, kiedy wszystko, co do mnie przychodzi, to jest po prostu dobro, słońce i uśmiech. To właśnie to jest tym celem, bo wtedy właśnie będę się czuć pewnie siebie. Natomiast musimy to odwrócić, bo ta wizja jest bardzo nierealna. Jakkolwiek byś się starała, to tak czy siak ten gorszy dzień przyjdzie. Dobrze jest z tym sobie dać spokój, z tą walką i tak naprawdę z oporem wobec bardzo realistycznych wymiarów naszego życia. Oczywiście nieprzyjemnych, ale nadal one po prostu są bardzo realistyczne i zdarzają się każdemu. Natomiast przyjmujemy sobie coś innego za cel, czyli nie to, że ja mam ciągle wygrywać i moje wszystkie dni mają wyglądać fantastycznie, z tym dajemy sobie spokój, natomiast przyjmujemy inny cel, a celem jest ufam sobie, że nawet wtedy, kiedy dojdzie do mojego potknięcia, nawet kiedy zdarzy mi się upaść, to ja wstanę. To ja wstanę, bo mam zasoby, bo znam siebie, bo wiem, że mi już się to udawało w przeszłości. Czyli nie to, że unikam upadków, tylko buduję zaufanie do tej osoby w lustrze, że jak ona upadnie, to się pozbiera. Prędzej czy później się pozbiera. I stawiamy na to. Czyli stawiamy na pytanie, w razie upadku, jak mogę sobie pomóc? Co mnie wspiera, co mi dodaje sił. Jak widzisz, to ani nie jest slalom, żeby tylko nie zaliczyć gorszego dnia, ani to nie jest też kopanie leżącego, czyli na zasadzie, bo popełniłam błąd, już coś się stało nieprzyjemnego i trudnego dla mnie, to jeszcze sobie dokopię.
Czyli jeszcze siebie skrytykuję, jak mogło do tego dojść, jak ja mogłam do tego dopuścić. Absolutnie nie. Za to, co robimy, to przygotowujemy siebie do tego, że tak bywa. Akceptujemy to, przyjmujemy to, pozwalamy na to i jednocześnie gromadzimy swoje siły, żeby mieć wiarę, że jak już się stanie tak, trudno i żmudno i boleśnie, to ja sobie poradzę. I tutaj podpowiedzi mam dla ciebie 2. Czyli zostań kolekcjonerem dowodów na swoją odporność. Czyli weź kartkę w ogóle i wymień te wszystkie sytuacje, to mogą być 2, 3, 5, 10, 15, ile chcesz. Ale te sytuacje, które ci przyjdą do głowy, które sobie przypominasz, które być może przychodzą ci od tak, pach i już wiesz. Dobrze, że to naprawdę nie były łatwe okoliczności, a które już masz za sobą, które przetrwałaś, przeszedłeś i odniosłeś sukces w tym wymiarze, że to ciebie nie pokonało, że ciebie nie zatrzymało, że idziesz dalej i dzisiaj oglądasz ten film. Więc to może być coś sporego, coś, co ciebie stresowało. Okej, na jakiejś subiektywnej skali może być punktów 5 na 10, a może być 15 na 10, ale przeszedłeś przez to, dałeś radę. Co więcej, nie zapominajmy o tych trudnych momentach, dlatego że one budują naszą świadomość, że jasne, trudne rzeczy się wydarzają w życiu, a jednocześnie to nie jest koniec historii, bo dopełnieniem tej historii jest fakt, że ja mam odporność. Dlatego, że przeszłam już to i tutaj wstawiamy nasze punkciki, a myślałam, że to byłoby nie do przejścia. I to jest jedna rzecz oraz jeszcze druga praktyka. Świadomie wchodź w strefę kontrolowanego dyskomfortu. No i skąd niby mamy się dowiedzieć lub upewnić, że mamy tą swoją odporność, jak nie poprzez momenty, oczywiście tak jak w punkcie pierwszym mówiłam, że to, co już się wydarzyło, ale dobrze jest takie punkty też zapraszać do swojego życia. Jakkolwiek to może być teraz dla ciebie szalony pomysł, to przemyśl to i posłuchaj. Chodzi o to, żeby wchodzić w dyskomfort, ale w kontrolowanych warunkach. Czyli na przykład obawiasz się, że pójście na zajęcia, nie wiem, z jogi, z jakiegoś fitnessu, czegokolwiek, będą kompromitujące czy krępujące, dlatego że nie jesteś w dobrej formie. No i właśnie to jest świetna okoliczność na to, żeby specjalnie siebie włożyć w te zajęcia, żeby poczuć dyskomfort i żeby przez niego przejść. I teraz uwaga, celem nie jest sukces, czyli to nie jest, sukcesem nie nazwiemy takiej lekcji jogi, w której no gdzieś tam się wygniesz jak precel, albo tak jak instruktorka czy instruktor jogi. Tylko celem jest to, że w ogóle pójdziesz, że nie zostaniesz w domu. I to jest twój sukces. Czyli masz pewien bagaż emocjonalny w postaci jakichś kompleksów, czy samokrytyki pod kątem tego, jaka jest twoja kondycja, jaka jest twoja waga, jaki jest twój wygląd. Zabieramy to wszystko do plecaka. Podobnie jak strój i matę do jogi. I idziemy. Czyli nie pozwalamy na to, żeby to nas zatrzymało. I to jest twój sukces. I to jest właśnie twój postęp. A do tego mamy doliczyć jedną wielką premię, czyli taki gigantyczny bonus w postaci mam kolejny punkt do zapisania do mojej listy na udowadnianie sobie, że moja odporność psychiczna istnieje. Że to nie jest tak, że jestem całkowicie i bezbronnie wystawiona na te niebezpieczeństwa, które czyhają zewsząd. Prawda jest inna. Niebezpieczeństwa czyhają, ale ja nie jestem bezbronna. Dlaczego? No bo już sobie zgromadziłam dowody na to, że w moim życiu wiele razy się obroniłam. Co więcej, gdzieś specjalnie, intencjonalnie przekraczam ten próg, żeby się przekonać, że nie muszę tylko i wyłącznie się trzymać bardzo pazernie tej mojej strefy bezpieczeństwa, tylko mogę sobie pozwalać na eksperymenty i wychodzenie poza nią. I to buduje w nas przekonanie, że przykre, trudne,
wymagające sprawy zdarzają się w życiu i to może przytłaczać i jednocześnie to nie jest koniec, ponieważ dokończeniem, dopełnieniem tego stwierdzenia jest i ja sobie z nimi często już dawałam radę. I to mi daje nadzieję na to, że tak będzie w przyszłości. To mi daje zaufanie do siebie, że jestem osobą, która sobie daje radę. I to jest bardzo ważne i oczywiście mi to zajęło kilka minut, żeby powiedzieć, więc można sobie pomyśleć, no okej, to usłyszeć czy powiedzieć to jest krótko, ale zrobić to jest dłużej. Jasne, że tak. No wszystko, co tu mówię, to jest wysiłkowe i rozumiem, że może gdzieś ciebie przerażać lub blokować, chociaż na przykład zgadzasz się z tym. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś wsparcia, konsultacji, zapraszam na spotkania 1 na 1, na przykład właśnie na ten temat. Przy okazji wsparciem jest także newsletter. Coraz częściej dostaję wiadomości, że, co jest bardzo miłe i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które to przesyłają, że gdzieś ten niedzielny wieczór jest właśnie po to i że czekają na ten mail po to, żeby sobie go przeczytać, żeby poczuć większy spokój. Także jeżeli też masz ochotę na taki kontakt, tylko że przez formę pisaną, zapraszam. I to jest jeden punkt a propos budowania takiej pewności siebie, która nie będzie zachwiana przez to, że coś się zadziało źle, bo zauważ, że w tym już jednym punkcie mówimy o tym, że tak, zadzieje się źle, zadzieje się trudno. Gdzieś ten wiatr nam zawieje w oczy, oczywiście, że tak, a niekiedy jeszcze sypnie piachem, ale my sobie poradzimy, bo już sobie radziliśmy. Co więcej, dla wprawy, dla kondycji, dla odporności wystawiamy się na to radzenie sobie. Ale to jest tylko jeden punkt. Przechodzimy do drugiego. Zwróć uwagę na to, co robisz po upadku. Jest to ważniejsze niż sam upadek. Jakkolwiek to jest trudne do przyjęcia, ale wszystko, co wydaje nam się trudne, to na czym nalepiamy taką etykietkę, że to jest porażka, upadek, że to jest trudne, że to jest potknięcie, że to jest fatalny moment, to tak de facto to są neutralne wydarzenia. To nasze znaczenie, jakie my przypisujemy temu wydarzeniu, czyni z tego na przykład katastrofę. I dlatego bardzo istotne jest to, nie tyle, że to coś się ci przydarzyło, tylko co zrobiłaś po. Co robisz w minutę po, na przykład tym, jak odkryjesz swój błąd, albo jak odkryjesz, że musisz zrobić coś trudnego dla ciebie, jakiś wysiłek naprzód. Co robisz w minutę po, co robisz w 5 minut po, co robisz w godzinę po, jak siebie traktujesz, co do siebie wtedy mówisz oraz jak sobie przedstawiasz całą tę sytuację. No bo zauważ, że to właśnie o to chodzi, że czasami mamy wrażenie, że to się dzieje samo. No jak inaczej mogę interpretować na przykład nieudaną rozmowę kwalifikacyjną albo kłótnię, postawienie granic, a potem kłótnię w związku z tym, czy odrzucenie, z którym się spotkałaś w rodzinie albo wśród znajomych. No, nadal. Wiem, że to jest czasem trudne do zrozumienia, ale to nadal jest po prostu wydarzenie, na które my nakładamy bardzo dużo interpretacji. Bo każde wydarzenie może mieć inną interpretację. Zresztą, jak wiesz, postaw 10 osób i będą świadkami jakiegoś, nie wiem, wypadku, upadku, porażki czy sukcesu i będziemy mieli 10 interpretacji tego zdarzenia. Dlatego ważniejsze jest to, przez jakie okulary patrzymy wtedy na to wydarzenie, a jeszcze ważniejsze na siebie po wydarzeniu niż samo wydarzenie. Więc musimy się skupić na tym, nie co się stało, tylko co ja w związku z tym sobie robię. Nie co ja pomyślałam, tylko co ja zrobiłam z tymi myślami. Nie gdzie ja tam powinęła mi się noga, tylko co ja zaczęłam sobie mówić do siebie, jak ja zaczęłam do siebie przemawiać i siebie traktować w związku z tym, że mi się powinęła noga. To jest olbrzymie pole do popisu. To jest olbrzymie pole do manewru, dlatego że to, że popełniamy błędy, czy fatalne, nieprzyjemne, trudne wydarzenia zdarzają się w naszym życiu, to jest pewność. Już
W tym filmie kilka razy ci powiedziałam, więc nie zastanawiajmy się nad tym, jak tu je ominąć, tylko co takiego robię, że ten upadek jeszcze się potęguje. No i tutaj mam 2 sugestie dla ciebie. Stwórz protokół po porażce. Zamiast wpadać w tą automatyczną spiralę negatywnych myśli, czy samokrytyki, czy w ogóle w taki gigantyczny właśnie szok. Ojej, zdarzyło się coś fatalnego, w związku z tym cała moja pewność siebie i cała moja praca nad sobą w ogóle to nie ma znaczenia, bo to idzie na marne. A dowodem tego jest, że zdarzyło się coś trudnego, to absolutnie nie idziemy w tą stronę. Właśnie to jest to takie wiotkie, takie zbudowane z kart poczucie pewności siebie. Chcemy czegoś innego, więc tworzymy gotowy plan. My się już przygotowujemy na to, bierzemy z góry zapewnik, że tak, będzie czasami słońce, czasami deszcz. Na ewentualność słońca to dobrze wiemy, nie musimy się przyzwyczajać. Nikt nie idzie i nie spotyka się na przykład na takie konsultacje, żeby opowiedzieć, jak to jest cudownie w jego życiu, tylko właśnie na ewentualność deszczu się spotykamy, mówimy, robimy takie filmy jak te, oglądamy takie filmy jak te i treści. No więc dlatego dobrze, czyli miej gotowy plan. Stworzymy sobie nawet protokół działania, czyli na ewentualność kiedy, nie gdyby, tylko kiedy. Zacznie padać deszcz, zrobi się trudno, będę się czuć bardzo fatalnie, gdzieś mi coś się zawali, popełnię jakiś katastroficzny błąd. Włączę pewne punkty, przez które mogę przejść. To będzie taka siatka bezpieczeństwa, którą pod sobą gdzieś tam rozpościeram. Jak ona może wyglądać? No więc punkt numer 1. Uznać to, co czuję. Czyli nie uciekamy od tego, że ja nie mogę. Ja nie mogę się źle poczuć. Mi nie wolno popełnić błędu. Ja nie mogę dotknąć czegoś takiego jak lęk, strach czy złość. No więc nie. Pierwsze, co robimy, to uznajemy to, co czuję. Czyli wezmę głęboki oddech, naprawdę jestem przestraszona tą rozmową. Albo czuję wielki zawód. Rozczarowałam się pozycją i zachowaniem drugiej osoby. Albo czuję smutek. Poczułam się odrzucona, wykluczona, gdzieś jakaś trudność mnie spotkała i jest to smutne. Czyli przychodzimy na szczerą rozmowę sami ze sobą. Robimy sobie małą przestrzeń i rozmawiamy, że czuję to i to jest w porządku, ja mogę to czuć. Ja mogę to czuć, co więcej, najpewniej to jest adekwatne uczucie do okoliczności. A to jest definicja zdrowia psychicznego, odczuwać adekwatne uczucia do okoliczności. No ale to jest punkt numer 1. Punkt numer 2 takiego protokołu to na przykład to, co ja ci sugeruję. Oczywiście, jeżeli masz inne punkty, czy więcej byś dodał lub dodała, to tam weź maźnij ten komentarz. To się wszystkim nam przyda. Natomiast druga rzecz, fizyczna troska. Czyli wyślij do swojego układu nerwowego jakiś komunikat, że jest bezpiecznie, że nie musimy się egzystencjalnie bać o swoje przetrwanie, to tylko na przykład była trudna rozmowa. I można by było powiedzieć tylko, albo aż trudna rozmowa, ale nadal twojemu układowi nerwowemu trzeba przekazać, że jest bezpieczny. Może się bać, może czuć strach, stres, zdenerwowanie, cokolwiek innego, ale ogólnie rzecz biorąc jest to bezpiecznie, żeby czuć te emocje. A skoro mówimy o fizycznej trosce, no to tutaj tyle pomysłów, ile osób, czyli od bardzo, bardzo podstawowego dotknięcia, pogłaskania, chociażby swojego ramienia, czy swojej głowy, czy swoich rąk, umycia rąk, wypicia ciepłej, zimnej herbaty, przytulenia się do kogoś, pogłaskania kogoś bliskiego i tego typu uruchomienie fizyczne i fizjologiczne po to, żeby nie zapaść w stan zamrożenia chociażby. Ale oczywiście po to też, żeby dać sobie sygnał, jest tak, że ja mogę zarządzać, myśleć o zarządzaniu tą sytuacją, a nie spadać w dół. I
dlatego punkt 3 takiego protokołu może wyglądać jak pytanie: stało się to, jak się stało. Jaki jest najmniejszy, najdrobniejszy krok, który mogę w tym momencie postawić, po to, żeby jakkolwiek ogarnąć tę sytuację? Pamiętaj, krok to nie jest, jak mogę tą sytuację ogarnąć, tylko jak mogę postawić jeden krok we właściwym kierunku. Co jest absolutnie pierwszego, co mogę zrobić. Być może to będzie odpowiedź na zasadzie: mogę wyjść na spacer. Albo mogę zadzwonić, telefon do przyjaciela. Albo mogę chwycić za mój pamiętnik, dziennik i się po prostu wypisać, wyrzucić z siebie emocje i myśli, które mi ciążą, i uwolnić swoje ciało i umysł. Czyli mała rzecz, jaką mogę ogarnąć, a nie to, jak ja mam teraz sobie poradzić z całą tą sytuacją. I to jest taki protokół, nie? To są 3 punkty. Okej, oczywiście może być więcej, tak jak przypominam. Weź daj znać w komentarzu, skrobnij coś tam, jakoś swoją własną mądrość. Natomiast to już jest jakiś początek. Czyli zakładamy, że trudne dni się zdarzają, zakładamy, że ten deszcz pada i sobie przygotowujemy fajną parasolkę. To jest właśnie to. A nie liczymy na to, że tylko i wyłącznie będzie słońce świecić. Dla ilustracji samego przykładu, na przykład, nie wiem, zawaliła się jakiś termin, zapomniałaś o jakimś ważnym spotkaniu. No i znowu, zdałaś sobie sprawę, idziemy przez protokół, nie? Czyli pierwsze, czuję, że atakuje mnie wstyd. Czuję, że po prostu uginają się pode mną nogi, robi mi się wręcz gorąco i mój oddech się spłyca. Słyszę głosy w głowie, które mnie absolutnie przejeżdżają walcem, które mówią mi, jaka jestem niekompetentna, jaka jestem w ogóle nie na miejscu, jakim cudem oni mi dali tą pracę itp. itd. Nigdzie w ogóle już nie znaczy. Patrz, że widzimy, jak podróżują w czasie już ci myśli. To jest punkt numer 1. Punkt numer 2, troska jakaś fizyczna. Czyli na przykład wstajemy od tego komputera, bo to zobaczyłaś na przykład na komputerze. Bierzemy głęboki oddech, wychodzimy na balkon, do ogródka, bierzemy psa na ręce, troszkę pogłaszczemy go, robimy sobie ciepłą herbatę. Dobra. Punkt numer 3, zastanawiamy się, co mogę zrobić na razie. Na razie jako punkt pierwszy, jako krok pierwszy w tej sytuacji. No dobra, pierwszym i najbardziej rozsądnym krokiem będzie napisać maila. Po pierwsze przeprosić i poprosić o nowy termin spotkania. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie ogarniamy całej sytuacji od razu. Nie dasz rady ogarnąć całej, ponieważ najprawdopodobniej sytuacja nie zależy tylko od ciebie, ale zależy także i od innych ludzi, więc nie wiesz, jak oni zareagują, ale na razie patrzymy na tą ścieżkę, która jest w zasięgu wzroku. Mów w swojej głowie, nie wyprzedzamy faktów, nie wyprzedzamy, zobaczymy. Na razie skupię się na tym mailu. No i mamy protokół na deszcz. Mamy naszą parasolkę. To była pierwsza praktyka a propos punktu 2, a teraz jeszcze druga. Oddziel swoje ja od swojego działania. Porażka, czy błąd, czy trudny dzień to jest coś, co ci się przydarzyło, a nie coś, czym się stajesz. Czyli to jest bardzo ważna praktyka oddzielania siebie od wydarzeń czy okoliczności. To jest absolutnie podstawowe. Jestem porażką na przydarzyła mi się porażka. Jestem wadliwa i bardzo błędna w całej swojej konstrukcji od popełniłam błąd. To są 2 inne rzeczy. Jedna niesłychanie nas zrównuje z ziemią i przelewa się na całą naszą egzystencję, a druga jest rzeczowym, obiektywnym nazwaniem stanu rzeczy. Potrzebujemy tego drugiego. Potrzebujemy tego drugiego, żeby nasza pewność siebie, poczucie własnej ważności, wartości było bardziej niezachwiane i było bardziej stabilne, bez względu na te zewnętrzne okoliczności. Dla przykładu, zapomniałeś o urodzinach bardzo bliskiej osoby. Zamiast mówić sobie, jestem idiotą, jak mogłem o tym zapomnieć, warto powiedzieć, to było fatalne z mojej strony. Chcę to teraz naprawić. Jakby to teraz ugryźć?
Zauważ, że to już bardzo mocno motywuje nas do działania, jeżeli siebie nie zrównujemy z ziemią, bo mamy jeszcze energię do tego, żeby zadziałać, żeby coś naprawić. Albo na przykład jako matka możesz powiedzieć sobie: jestem najgorszą matką na świecie, bo krzyknęłam na moje dziecko, versus krzyknęłam na moje dziecko, to jest złe, nie chcę w ten sposób postępować, pójdę go przeprosić i porozmawiać o tym, dlaczego ludzie czasami tracą panowanie nad swoimi emocjami. Czyli widzisz, to jest inny sposób w ogóle podejścia. Oddzielanie: ja jestem tu jako osoba, a tu jest moje działanie. Czasami moje działanie jest nieidealne. Jest albo dalekie od ideału. Jesteśmy ludźmi, musimy działać codziennie i codziennie podejmujemy po prostu setki różnych decyzji. Naprawdę nie liczmy na to, że każda z nich będzie genialna. Dlatego dajmy sobie to pozwolenie, że czasami trzeba będzie coś naprawić, coś gdzieś sknocimy i coś gdzieś pójdziemy naprawiać. Ale to jest za mało, żeby powiedzieć sobie, że jesteśmy chodzącą porażką. No nie, jesteś po prostu człowiekiem, to jest ludzkie. Natomiast to, czego potrzebujemy najbardziej w takich momentach, to wsparcie od wewnątrz, a nie walca, czołgu, którym siebie przejedziemy od wewnątrz. Podsumowując ten film, mogę ci powiedzieć tak: nie budujmy pewności siebie z piasku, czyli z czegoś, co ci się zaraz rozleci, albo tego, co kto inny powie, jakieś jedno małe słowo i gest w stosunku do ciebie, bo na pewno prędzej czy później będą te nieprzychylne, albo tylko i wyłącznie z sukcesów, tylko i wyłącznie z tego, co mi wyszło. Ponieważ prędzej czy później sukces stanie się też porażką. No po prostu jest to nieuniknione. Zacznijmy za to budować pewność siebie z czegoś, co jest solidne, czyli z przekonania i zaufania w swoją odporność i radzenia sobie, umiejętność radzenia sobie z trudnymi dniami oraz z niezachwianej życzliwości do siebie, z niezachwianej postawy, która mówi: okej, ja mogę, mi się może to zdarzyć i wiem, jak z tym dalej postępować w sposób konstruktywny. Te dwa filary są naprawdę bardzo, bardzo rokujące. Są bardzo realistyczne, są zakorzenione w rzeczywistości, takiej jak ona jest, a nie jakiejś tam takiej baśniowej, bajkowej, że wszystko będzie dobrze. I dlatego dają silniejsze poczucie, że jest okej i będzie okej. Dam sobie radę. Daj mi znać w komentarzu w ramach praktyki właśnie tej życzliwości do siebie i budowania swojej odporności. Wymień mi trudne sprawy, z którymi miałeś lub miałaś do czynienia, z którymi sobie poradziłaś, a które być może na samym początku cię bardzo przerażały i gdzieś podbijały zcinały cię z nóg. A jednak dało się, jednak dałaś radę. Tak, żeby chociażby zahaczyć o ten punkt pierwszy dla wprawki i zobaczyć swoją siłę. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze z góry, czy wasze jakieś tam rady a propos tego, jak ze sobą postępować, czy swoje dowody na odporność. Zawsze fajnie jest gdzieś przejrzeć się troszkę jak w lustrze dla wszystkich osób czytających komentarze. Każde kliknięcie, subskrypcja, komentarz to jest wsparcie tego, co robię, więc to też jest dla mnie bardzo, bardzo pomocne. Jeżeli ten film okazał się dla ciebie użyteczny i masz ochotę w ten sposób mnie wesprzeć, wielkie dzięki z góry. Są też sposoby, żeby wspierać to, co robię przez inne formy i za to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.